Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj powiem Wam kilka słów, jak szybko i skutecznie ostrzyć łańcuch w pilarce. Takim narzędziem, który raczej każdy posiada. Kiedyś miałem z tym problem, bo drzewo jakieś tam się trafia, powiedzmy marnej jakości, z rozbiórek, z jakichś tam rozbiórek domów, komórek, nieraz takie z odzysku drzewo, palety, nie palety, trafiają się gwoździe, więc łańcuch szybko się szczerbi. Szukałem właśnie sposobu, jak naostrzyć taki łańcuszek. Już Wam pokazuję, czym ja to robię i mniej więcej jak. Piła to akurat elektryczna, mam też spalinóweczkę. Czym ja w ogóle kiedyś próbowałem? Próbowałem jeszcze takiego patentu wkrętarka, pilnik we wkrętarkę i na obrotach próbowałem po prostu ten łańcuch ostrzyć, żeby to wychodziło szybciej, dlatego że generalnie niektórzy jak może pracują gdzieś tam w lesie i ten łańcuch się po prostu tępi od po prostu ilości tego przeciętego drzewa i jakoś tam minimalnie od piasku. Te zęby w miarę jeszcze trzymają te swoje kąty, nie są poszczerbione, ale jeżeli tniemy słabej jakości drzewo, natrafi nam się jakiś gwóźdź, jakiś kawałek metalu, te zęby, no ten akurat łańcuch nie jest tragiczny, ale tu widzimy, ten ząb na przykład jeszcze ma w miarę ten szpic, a ten ząb już jest taki uszkodzony, nie? Już trochę on jest słabszej jakości. Łańcuchy potrafią w ogóle stracić całkowicie ten ząb, jakby zrobi się prosty. On musi mieć taki ładny kąt, tak jak tu nawet na każdym łańcuchu z reguły jest zaznaczona taka kreseczka z tym kątem i taki kąt utrzymujemy. I czym ja to ostrzę? Szlifierka kątowa, Jax. Po długich bojach ręcznego ostrzenia różnymi pilnikami, różnych łańcuchów, męczenia się z tym i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie neguję tych metod, da się normalnie naostrzyć pilnikiem, niektórzy to robią skutecznie, aczkolwiek mi często ten łańcuch się tępi, szczerbi i ta metoda po prostu no nie zdaje egzaminu, jest to za długo, za często trzeba ostrzyć ten łańcuch, za długo, za wiele czasu trzeba poświęcać. A wożenie, jeżdżenie, oddawanie, no 2 razy dziennie jeździć i oddawać łańcuch do ostrzenia, czekać, jeździć, paliwo, czas też mija się z celem, więc nie miałem akurat ostrzałki i nie zamierzałem kupić, ale kupiłem sobie kiedyś takiego właśnie Diaxa z regulacją obrotów, niestety mizernej jakości ta firma. Regulacja obrotów uważałem, że się przyda, żeby tam mniej powiedzmy przegrzewać ten łańcuch i panować nad tym ostrzeniem. Wiadomo, ostrzymy z ręki, więc wszystko utrzymujemy kontrręcznie, więc jest to jakby kwestia praktyki wprawy i 2 prawych rąk, no bo ktoś jak nie jest jakimś tam, nie majsterkuje, nic nie robi ręcznie, tylko siedzi przy biurku, no nie zawsze będzie miał ochotę i doświadczenie przy takich sprawach. No ale generalnie to się jednak uszkodziło, oddałem na reklamację, później w drugim też się uszkodziła ta regulacja obrotów. Teraz działa, ale regulacja obrotów jest wyjęta, po prostu nie nadaje się, nie polecam tej szlifierki z regulacją obrotów, po prostu fajans. Bateria też mizernie trzyma i mam takiego Roxa, tej firmy też za bardzo nie polecam, ale ten akurat jeszcze działa. Ale miałem z elektronarzędziami tej firmy przygody, więc nie polecam, nie jest to reklama, ale taki mam, więc i tak zobaczycie tą firmę. I na czym to generalnie polega, żeby to było skuteczne, według mnie przynajmniej. Jeszcze chciałem podziękować, taki kanał jest Dariusz chyba ID i na jego kanale właśnie zobaczyłem, że on ostrzył szlifierką, tylko on ostrzył z normalnie szlifierką z przewodem. Też mam taką z przewodem, ale to jest na baterię, jest wygodniejsza, po prostu jest to taka wygoda, że możecie sobie ostrzyć gdzie chcecie. Ja akurat mam imadło, więc z niego korzystam. Ale można to pominąć, zawsze sobie pierwszy ząb znaczę, też można to pominąć, bo to widać, ale jest zawsze zaznaczony, to widzimy, ja tu sobie na biało, a to nie ten ząb, dobra, tutaj pomalowany na biało, sobie maluję, po prostu znaczę, żebym widział. No i według mnie sztuka polega na tym, żeby dobrać tarczę. Tarcza musi być nie taka cała duża, bo jest po prostu niewygodnie nam ten kąt złapać taką wielką, takim waflem wielkim. Więc tarcze już takie w połowie albo więcej niż połowie, nawet więcej niż połowie, bo to ostrze. Czyli powiedzmy zostaje 1/3 tej tarczy, może trochę więcej.
i używam tarczy takiej grubszej, nie takiej bardzo cieniutkiej, bo no ona będzie się wyginać i będzie nam wycinać po prostu dziury w tym zębie, szczeliny, więc tarcza taka grubsza, ta jest chyba trochę grubsza właśnie, jak widać. Pewnie są jeszcze grubsze, no ale musimy dopasować po prostu, kurczę, żeby nie być tutaj, to Wam powiem dokładnie wymiar. Miarka trochę brudna. To jest chyba 2 mm. No co najmniej 2 mm. 2 nawet może być więcej niż 2. Mi się wydaje, że 2-3 mm tarcza będzie w miarę ok. Taka, tak jak mówię, zużyta do 1/3, może trochę więcej. Tu wystaje mi, powiem Wam, najwygodniejszą wersję, nie? No około 2 cm, powiedzmy około 2 cm, żeby było tutaj po zakręceniu tej śruby centrującej, czyli 2 cm, żeby wystawała tarcza poza tą śrubę centrującą, i tak jest według mnie najwygodniej. No i co jeszcze trzeba mieć? Dobre oświetlenie, tak żeby widzieć dobrze te zęby, jak to się odbywa, ta cała procedura, żeby było w miarę widno. Ja używam właśnie takiej czołówki, to dużo pomaga. No i co? Kąt mamy generalnie, tak jak jeżeli chodzi o trzymanie tego kąta, to mamy te kreseczki zawsze z reguły zaznaczone na łańcuchach. I ja jak ostrzę z tej strony, to w imadło sobie wkładam piłę od tamtej strony. Tu akurat mam koniec już ścianę. Później sobie przekładam w drugą stronę. I generalnie trzymanie kąta polega na takim mniej więcej przyłożeniu. I tak jak mówiłem, dziękuję temu panu z kanału Dariusz Ideon. On ten patent mi jak gdyby znalazłem na tym YouTubie. I potwierdzam, że jest super właśnie przy cięciu drzewa jakiegoś gorszej jakości. Można naprawdę szybko, skutecznie w kilka minut, nieraz kilka do kilkunastu minut, zależy jaki łańcuch, jaką macie wprawę, jaki dzień, który to już łańcuch z kolei. Ale mi się wydaje, że powiedzmy średnio do 10 minut można naprawdę taki ściurlany łańcuch, nawet w około 10 minut przywrócić do super stanu. Zęby się nie przegrzewają. I tam u tego właśnie pana na tym kanale widać, jak on to ostrzy. Perfekcyjnie mu to wychodziło. Piła leżała na kurcze ziemi, miał diaksa z przewodem i to robił po prostu. Nawet sobie dzisiaj przypomniałem, ten filmik włączyłem, no to naprawdę gość ma doświadczenie i wie co mówi. I warto takich, mi się wydaje, ludzi słuchać, którzy mają doświadczenie, a nie tylko tam sprzedają jakieś produkty. Także no, większość nas, takich ludzi, którzy sobie grzebią gdzieś przy samochodach, czy w garażach, mając w ogóle jakiś garaż, albo tnąc drzewo mamy ten garaż, to mamy z reguły te szlifierki. No prawie każdy ma, jak ktoś nie ma, to można nawet taką na kablu, takiego diaksa to kupić za kurde 100 zł i generalnie to się przydaje do wielu innych rzeczy, także jest to takie uniwersalne narzędzie, prawie każdy to, takie rzeczy jak wiertarka, diaksik, każdy to ma prawie. No i co? I utrzymujemy właśnie mniej więcej taki kąt. Na tym kanale właśnie u pana Dariusza można to zobaczyć. Ja zawsze sobie tak ostrzę, z racji tego, żeby właśnie panować nad tą tarczą, wybieram zawsze te małe takie tarcze, bo jest łatwiej utrzymać ten kąt, bo takim dużym waflem jest ciężko i zawsze, bo wiadomo, jak ona jest krótka, no to tu już dalej na prowadnicy jest ciężko jak gdyby dojść, więc ja zawsze ostrzę tu przy samym końcu, wtedy mi jest łatwo tą tarczą podejść. No i później po prostu przesuwam łańcuch i daję następny ząb i też tu z brzega ostrzę. Później przesuwam, znowu ostrzę z brzega. I wtedy taką mniejszą tarczą jesteście w stanie lepiej panować ręką, no bo wiadomo, robimy to z ręki, można sobie tam drugą ręką podeprzeć, trzymać 2 rękoma, tak żeby było jak najstabilniej. Kwestia utrzymania właśnie tego kąta. Czyli mniej więcej to wygląda tak. I teraz tak, nie możemy też wjeżdżać za głęboko w łańcuch, bo przyznam się szczerze bez bicia, że 2 takie cienkie łańcuchy, bo w elektrycznych pilarkach, ten jest taki normalny, już grubszy,
ale te poprzednie miałem tam ze 2 sztuki takie cienkie, to tamte chyba nawet ze 2 takie łańcuchy wykończyłem bardzo szybko, dlatego że po prostu tak tam jest cieniutki ten łańcuch i naciskając tarczą tam za głęboko wjeżdżając w środek zęba, nadcinamy ten łańcuch tam i tego zęba i po prostu później albo oderwie się ząb, albo przy odrobinie nieszczęścia po prostu ten łańcuch pęknie. Przy tych grubszych łańcuchach łatwo jest to wyczuć, aczkolwiek mówię, nie wsuwamy za głęboko, nie dociskamy tam, staramy się tak ostrzyć, żeby tu nie wjeżdżać za głęboko, tylko żeby ostrzyć w miarę z brzega, bo chodzi o to, żeby ten ząbek tutaj, ta końcówka, żeby ten szpic był ostry. Nie wiem, czy kurde wyostrzy. Nie ma ostrości, łańcuch tępy i ostrość tempa telefonu. O, ten szpic musi być ostry. I ta krawędź tu pod spodem musi też być ostra. Czyli mniej więcej wygląda to tak, że musimy podebrać i tu od spodu i przywrócić ten właśnie kąt według tej kreski, żeby ta końcóweczka tu była bardzo ostra. Czyli jak zaczniemy sobie palcem wzdłuż łańcucha zahaczać, to on musi bardzo ostro nam tu haczyć i wtedy to oznacza, że jest dobrze naostrzony. Generalnie mówić można wiele, wymaga to po prostu doświadczenia, praktyki, czyli od czego zaczynamy? Kupujemy po prostu sobie do tej metody najtańszy łańcuch, jakiś za kurde 20 czy tam 30 zł. On i tak będzie, on będzie się częściej tępił, ale on będzie ciął i łatwiej go będzie ostrzyć. I wtedy możemy sobie potrenować na takim właśnie łańcuchu, który jest tani. Wtedy nie będziemy mieli do nikogo i do siebie pretensji, że zniszczyliśmy nawet ten łańcuch, jak go szybko zużyjemy, no bo wiadomo, jak jest, szczególnie jak jest miękki łańcuch, to bardzo szybko te zęby jakby się zjadają, bardzo szybko diaks je no, wciąga nosem, że tak powiem, nie? Jak jest łańcuch lepszej jakości, no to już trzymamy i ten ząb nam tak od razu nie znika. No ale mówię, proponuję nie ryzykować i łatwiej będzie ostrzyć i mniejsza będzie strata, nawet jak jakiś łańcuch wykończycie, to za 30 zł to mówię, ciężko teraz kebaba dobrego zjeść, więc nie będzie wielka strata, a będziecie mogli sobie pouczyć i popraktykować. Oczywiście wiadomo, każdy ma swoje metody dopasowane do swojej jakiejś tam pracy, aczkolwiek ja myślę, że tutaj przy jakimś tam właśnie takiej, jak się tnie, no, słabe te drzewo, takie, które Wam tępi te łańcuchy, szczerbi, niszczy, to jest to bardzo fajna, szybka metoda, tylko wymaga nauki więcej, tak? No bo nie oszukujmy się, to jest bardzo wdzięczna metoda, ale wymaga takiego jakby doświadczenia, nabrania wprawy, ale tak naprawdę ostrzenie pilnikiem też wymaga nabrania wprawy i wydaje mi się, że nawet jeżeli ktoś się posługiwał już diaksem, to szybciej dojdzie do wprawy niż chyba nawet tym pilnikiem. I no tylko, że wiadomo, że może jakiś 1 czy 2 łańcuchy możecie trochę szybciej dojechać tym po prostu sprzętem elektrycznym na obrotach. I nie ma problemu, nie zauważyłem, jak się odpowiednio nie dociska na kilka razy, czyli ten ząb raz przyłożyć, jak on jeszcze nie wyszedł drugi raz. Nie ma problemu jakoś z przegrzewaniem. Nie widzę, żeby te łańcuchy jakoś gorzej pracowały niż po tym ostrzeniu, niż taki nawet nowy z pudełka, bo już mam przepraktykowanych dużo tych łańcuchów w pile spalinowej, elektrycznej. Teraz akurat walczę elektryczną, ale dużo też cięłem i spalinówką. Także sprawdza się ta metoda, polecam. Nie neguję innych metod. Każdy robi to, co mu przypadnie do gustu, to co jest proste, to co jest też tanie w zasadzie. No i co? No i dziękuję temu panu Dariuszowi za pokazanie tej metody, bo ułatwiło mi to życie naprawdę mega, bo nieraz potrafię kilka razy praktycznie dziennie naostrzyć ten łańcuch bardzo szybkim, albo kilka łańcuchów, czyli w trakcie godziny ostatnio chyba, nie wiem, 3 czy 4 łańcuchy tak sobie na spokojnie przy piwku naostrzyłem, więc jest to świetna metoda i jeżeli by ktoś powiedział, że
że to nie działa, czy to jest, nie wiem, czy to nie da rady naostrzyć, to ja chętnie zapraszam z piłą, bo to też jest zaleta, że nie trzeba tego łańcucha zdejmować. Można to zrobić od ręki szybko. Także zapraszam z piłą, jeżeli ktoś twierdzi, że się nie da, ja naostrzę ten łańcuch i będziemy mogli odpalić piłę przed ostrzeniem i pociąć jakieś drzewo i pokażę, że po ostrzeniu takim łańcuchem, taką metodą szlifierką, że ten łańcuch bardzo dobrze tnie, praktycznie jak po wyjęciu z pudełka, a nieraz można naostrzyć, jak ten kąt, tu się tą agresję tego kąta, tego cięcia trochę poprawi i ograniczniki trochę podpiłuje, no bo wiadomo, co jakiś czas jak ten ząb schodzi, trzeba i zjechać ograniczniki. Minimalnie, delikatnie, nie za dużo, żeby nie szarpało. I kurczę, powiem Wam, że niejednokrotnie nawet wydaje się, że może nawet lepiej tnie niż taki po wyjęciu z pudełka. Także polecam ten sposób, polecam popróbować. Człowiek uczy się całe życie, głupi umiera. Fajna metoda, no i ręczna, tak? Trochę człowiek się pouczy, czegoś nowego się nauczy. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do innych moich filmów. Cześć, hej.